Idzie to? No właśnie, Volvo. Dzisiaj to jest nasz bolid. Tym się dzisiaj przemieszczamy. Pięknie Kuba zrobił. Dzisiaj jest wielki dzień, bo odbieramy samochód, który był marzeniem, motywacją, a potem spełnionym marzeniem i spełnioną motywacją. I jest ogólnie zajebisty, mimo że jest zbyt w mojej głowie taki przez to wszystko wyidealizowany, ale jest idealny. I to jest właśnie ten samochód. Nie! Znaczy też jest zajebisty, jest chuj wygodny. Nie, o innym mowa, ale to pewnie wiecie z miniaturki, a może nie. Nie będziemy im podpowiadać Nie. z miniaturki, nie. Nie będą wiedzieli. Do miniaturki damy jakieś takie słabe, taki kurwa, taki chłam typowy. A to będzie coś lepszego, nie? Tak naprawdę. Kurwa, dobra, tak zrobimy, to nie wiecie jeszcze co, jedziemy. Po niecałym roku budowy udajemy się więc po odbiór takiej małej bestii. A w tym filmie, poza całym odbiorem, technikaliami oraz pierwszymi reakcjami, zobaczycie też reakcję Feliksa na śmigatą bestią oraz przy okazji Red Bull Speedways wraz z poczciwym Krzychem, Guwerem oraz Buczem z kanału High Five zrobiliśmy małe, ale niezwykle głośne porównanie wydechów. I dla jego też się podobało. Ostatni odcinek trasy został. Będziemy go jechać dłużej niż 90% reszty trasy. Całą drogę, 500 km normalnie przejechaliśmy. Tu rozjebane ten kurwa Śląsk. U nas na Podlasiu już dawno dobre drogi. No, już się zaczynają rozpadać. A tu dopiero wpadli na pomysł, że można zrobić coś takiego jak dobre drogi i budują. Weź się rozpięłem aż. Patrz, O kurwa, jakie pomarańczowe! proszę Państwa, to auto, które odbieramy, właśnie stoi za mną. Szwedzki, zajebisty samochód. Mogliście zobaczyć po miniaturce, że to będzie szwedzki, no. Ale nie wiedzieliście, że kurwa taki. Patrzcie, jakie felgi. Odelżone, kurwa, czekaj. Ja tylko powiem, żeby tam przygazało. Przygazuj tam trochę. No napęd na 2 buty, no. To słabo. Co słabo? Widziałeś jakie hamulce wielkie? Ja się szybciej zatrzymywał niż rozpędzał. No to w sumie Hondziarz to szybki jest. Ty, przytulnie tu. Dobra, ty się rozgrzewaj, bo Dobra. zaraz wracamy do Białegostoku. Musi być lekki. Temu takie hamulce duże. Nadrabiają wagą. Nie no, tak naprawdę oczywiście po co innego, ale czekaj, co? To jest teraz już Volviarz, więc jakby nie patrzy na to, co tu mamy wokół. Mamy zajebiste samochody. Aj tam samochody. Pa jaka maszyna. Spaceballa ma Pa też. jakie skóry piękne, no. A u ciebie też są zajebiste. Ale nie takie ładne. Toż wypierdziane też ostro. No ale nie tak. Ale ja nie mogłem się doczekać przez ten prawie rok czasu. Tak już mi się ostatnio chciało usiąść do niego. Kurwa, i wypierdzieć w ten fotel. Kurwa, tak mi się chciało, człowieku, nie mogę. Patrz, w raju Fordów jesteśmy, kurwa. I Wolf też. To. A jakby tak słapa zrobić? Szybka zamianka, nikt nie zauważy. Kurwa, jaki piękny. Tobie się to podoba? No pewnie. Pa jaką malotę, kurwa, jak ten. Widzowie, dajcie znać w komentarzu, czy wam się to podoba, bo mi się ni chuj nie podoba. Pa jaką ma kierownicę kabronową. Ej, a to akurat fajne. No. Wsiądziesz do środka i będziesz pedałował, to może pojedziemy. Okej, nie ma silnika. No, nie ma. A co tu będzie docelowo? To samo co u Dawida? No 2-3, tylko mocniejsze. Aha. Podoba mi się Więcej. ta technologia, że zacisków nie ma na tarczach. To jest dobre. Ale brudny. No bo ja takiego zostawiłem. Nie wyczyściłeś przed oddaniem? No nie było jak. Dobra, pal tę gumę, jak to mówią. A to na zimno, nie? No dobrze, to jest git. To podobnie było w serii. Na zimnym. Było podobnie na zimnym. No było podobnie. Teraz odłożyć. Nie, ale na zamkniętym jest podobnie chyba. Nie, no dobra, jest podobnie, jest dobrze. Trzeba przetestować ten samochód. Stoi tak samo, zobaczymy jak jeździ. Ja to się boję nawet przetestować sobie. Nie wiem, masz do czynienia z takimi, to chyba byś musiał mnie przewieźć. Mogę się przewieźć. Nie, na off. O kur... To będzie od święta włączane. Czajnik się zagotował tam chyba z przodu. Ale tu siedzi, kurwa. Ale ten Focus jest taki głośny na otwartym, że to jest jakby Civic na przelocie, to nawet wiesz, on jest taki, kurwa.
Przy pokusie, kurwa. Co myślisz? Przecież wiesz, z piątki ruszą, żeby sąsiadów nie powiedzieć ranek do pracy. A ty w sumie o 12 wstajesz. No nie, no znaczy z łóżka nie. Weź. Nie no, kozak, a te rury są w ogóle... Takie są. To jest totalnie kosmos. Pięść wchodzi, to chyba dobrze. Tak to Cie- sprawdzają. Tu trzeba na jakieś winkle zabrać ten samochód. Zobacz. Weź kurwa się zabić, kurwa. Na napęd. Napęd i taki 600 koni. No, Tutaj to już grube detay. no. To już taki... Nie, no tak zostawimy. A, do klimatu. Tak. Ja nie wiem, czy już w tym stanie to już ekolodzy w ogóle ci pozwolą ruszyć ten samochód z Nie miejsca. no właśnie on, wiesz, przerabia dwutlenek węgla, który A nie, produkuje. dobra, tego nie gazu. będziemy rzucać, bo Jest przypał. No. ekologiczne, nie? Patrz. Więcej produkuje już jest tlenu niż... życie. Tak. To już jakby... To już jest drugie życie. O, jakie piękne, niezardzewiałe. Piękne, niezardzewiałe. Kurde, miłakie. Oryginal. Zero marża? Zero. Ja nic nie Prosto z zarabiam. fabryka? Prosto, przysłaj do mnie. Ja naklejki sam naklejał. Ile panie to? O, 800. No gdzie? Ja widziałem taką po 200. Tu sąsiada, co sprzedaje obok. A on oryginal ma? No mówił, że oryginał. A to mówić może. 250 daje. Dobra, za 100 zabieraj. Dobra. 2. Oczywiście, jakby kto pytał, to jak narzędzie to tylko elmix24.pl. No bo jakże inaczej. Honda, okej. Jeszcze poduszka z reczką jest. Wiesz, 1000 zł za to chcą, pojebało ich. Ja takiego cmentarza pięknego jeszcze nigdy w życiu nie widziałem. Niebieskie skóry ma. Jakie? Niebieskie. Matko Bosko, co to się stanęło? Wstawimy moje lampy i zabieramy. Wasz twarz bardziej. Siędę są. Wszystkie takie zajebiste mają środki. Moja taka biedna tylko. Jak? No patrz, jaka biedna. Spójrz tutaj tak samo z tej samej perspektywy. No i co, brzydko? Mogło być lepiej. Znaczek jakiś na odwrót chyba. Nie wiem. Drow? O Kuba, tam są jakieś zderzaki. O, zderzaki, lubię zderzaki. Jest ładnie clean? Clinton będzie dopiero jak go wyczyścimy. Znaczy pod maską jest clean. A, to już wrost. Ile przebiegu ma ten silnik? 0. Nie no, już trochę ma. Z przygody i zaczynamy od nowa. Było 80. Oh shit, here we go again. Sąsiedzi was lubią, jak wy takimi głośnymi autami jeździcie? Nie dzieje się tak u nas. A, są dobrzy sąsiedzi. Nie, my tu się nie zachowujemy tak jak dzisiaj. Jest. Musisz, jak będziesz jeździł na pierwszym programie, możesz jeździć na zamkniętych klapach. No. Pierwszy jedzie fajnie, No. bo około 400 No. koni jest na pierwszym. To taki- potem ci podeślemy no. te wszystkie wykresy ze Tak, wszystkich. A jak drugi, trzeci, czwarty, No. musisz z otwartą klapką jeździć, bo oprócz tego, że ci będzie ten wydech jakby tłumi No, i wtedy temperatura spalin idzie do góry, no. a dwa pewnie tą klapkę urwie. Ale też jakiegoś rezonansu nie ma. Nie, To jest jakby dobrze, no. Głos jest za autem, nie? No jest właśnie, to jest... Ale fajnie taki przepływ jest, nie, że tak jakby chamsko zapierdala od razu, tylko tak fajnie mu to narasta. Wiesz to? Sam sobie Sam, podnieś. no jak w tym, jak w Wielisie, ta IMT. Zajebiste. Ja to się przyzwyczaiłem, ale to rozleniwia. Potem kurwa na symulatorze jakiś wyścig jadę i zapominam kurwa i mi koła się blokują przy redukcjach. Łąka puścił. Nie no. Ostro, ostro. Sygnęło, blać. Co tu jest z tymi silnikami, że one tak... Znaczy ten akurat był poprawiony podobno. 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 Znaczy nie, uszczelka była poprawiona. No. Uszczelka poprawiona. I to ona ale, poszła. To była już uszczelka, która powinna być, I nie? to... No, ale tam do nie miało połowy, akcji do połowy serwisowej. 17. Aha, czyli nie miało akcji. Nie, to, bo to już wyprodukowane po. Także ono od nowości miał tą dobrą.
Znaczy dobrą, kurwa, nie wiem czy dobrą, A, tą czyli- inną, nie? Dobra, bo wiesz, nie pamiętałem, czyli to jest jakby ta uszczelka, która to była i ten silnik, on nie był rozbierany. Nie. Ale stało się to samo, co w tych Jakby niepoprawionych. Chyba tak. To samo. Chociaż 80 000 przejechał, to w sumie na te silniki to nie jest mało też, bo to przy 40-30 potrafi klękać. Takiego pierwszy taki rekordzista 7000. No. Taki, no, Ale to nie miał wtedy. poprawiony ten już pewnie. To... Nie, poprawiony. Tak? 7000 km przejechał. To co on z tym samochodem robił, kurwa? Ja pierdzielę. To chyba tylko na tor był samochód po prostu. Teraz to w sumie jest prawie to wszystko. No, W pełnym skrócie no zajechałem. troszkę żeśmy to poprawili. W sumie z tym blokiem to tam nie było nic źle. No coś tam jakieś, jak my zaglądaliśmy kamerą, jakieś tam ryski były. Ale zawsze są ryzyka. No, ale To- chyba nie był w jakimś tam Nie. stanie. Blok jest okej. Więc no, w sumie remont nie był wskazany, ale już jak rozbierać górę, to już kurwa wszystko. Tak i nie, miał być seria dalej. No, Czy tam tak. wiadomo, no temu, że 370 koni, bo kto zrobi powyżej 400, zawsze te motory padają. Albo tłok, albo uszczelka. Także tutaj Jasne. akurat w tą stronę. Ale jeśli chodzi o blok, no to zaś te bloki 2-3 jako busty pękają z tyłu, nie? Na płaszczu wodnym, Przez to, że otwarty jest. przez to, że jest raczej nie w środku. W środku tuleje otwarte, to się nam No. tam zbytnio się nic nie dzieje, ale z tyłu za blokiem, jakby Okej. za blokiem przy turbinie one pękają Już wtedy do kosza. i wtedy jest do kosza, tak. Ten silnik przejechał ten poprzedni 80 000, ten 350. 150 Ale chodzi zajebiście. 150 000, 11 800. Chodzi zajebiście. Ale szkoda, że nie jeździ. Zaraz przetestujemy. Ja się wypowiem. Ja Nie jestem wiem czy tutaj, bo to kurwa nie ma gdzie jeździć. Tak? No bo nie ma gdzie. Dobra, Też ludzie ogarniemy. się rozjechali już i Nie takie wiem czy nie, jak wrócimy. kręte drogi trochę tutaj są. Bo tu kurwa... To jest będę z zewnątrz jeszcze słuchał. godzina kurwa taka, No. że wiesz, że tutaj się zaczyna wszystko mulić ostro. Tak. Trzeba będzie jakiś meeting z widzami zrobić i Powozić ludzi. tak, i powozić ludzi. Zobaczymy co oni Co powiedzą. oni powiedzą? Ja jeszcze nie Tylko jechałem. Trzeba Instagrama obserwować, tam będzie info na pewno. Ja jeszcze Bo to nie tak jechałem, nawet nie wiem jak to spontanicznie jedzie. zapierdolimy. Nie mogę nic powiedzieć nawet o tym samochodzie. No Na ładnie, pewno szybciej niż widzowie. ładnie wygląda, no ale to wcześniej też ładnie wygląda. Umyć trzeba będzie. Rury mi się podobają, fajne. O! Trzeba było pogłaskać trochę. Zobaczymy zaraz. A co ty robisz? No przetrzemy troszkę. A masz to... No felk. A że co to Deiron? Nie, taki jakiś. Kurwa, teraz nie ma tam jak ręki od góry włożyć. No. Wcześniej się dało. Gas my fart. To zrobimy oddzielny film. Poprawiliśmy wydech w fokusie. Jestem ciekaw jak to ten. Jak to idzie? No, idzie no. To trzeba jeszcze mieć czym zatrzymywać. Kurde, no i co? Odebrane. Panie, nie no, nie odebrało mi po prostu... Odebrało mi mowę. Mogła was zmylić miniaturka w tym filmie, co nie? My w sumie przyjechaliśmy tu tylko po to, żeby zrobić miniaturkę. Drogi widzu, Tak. drogie samochody, my i nasze I drodzy samochody. widzowie. My Jest przyjechaliśmy- Szwed, jest niebieski. Prawie Koenigsegg, nie? Chyba nie ma clickbaita. No to co? Jeśli wracamy do mojego No stoku. wracamy do Białegostoku, pewnie jak wrócimy to już będzie noc, więc pewno. raczej złapiemy się jakoś jeszcze na dniach, żeby w tym filmie dograć tak grubo, no na pewno nie grubo, no tak grubiej przetestować i pokazać to auto, coś tam je trochę poogrywamy, także na was to chwila, a my Ja muszę wracamy. się przejechać. No to też 911 jeszcze nie widział, GT3. ale to wcale, 911 GT3, ale to wcale nie jest, że tak powiem, złe, bo tą reakcję twoją wiesz, patrz. Wsi pałę, jadę kurwa do Białegostoku, elo. Nasz niebieski też fajny. Też fajny, też żejapę. To i podobną moc ma, ale dobra, nieważne. Można powiedzieć, że wracając do domu jedziemy 911, bo ta droga ma numer 911. Racing proszę Państwa. Trzeba przetestować tą mapę najmocniejszą, no co? Co ja poradzę? Ja pierdolę. Nie mogę, kurwa. Co jest do chuja? Kurwa, ja się boję, pierdolę, zabieraj. Ja pierdolę. A gdzie do chuja? Kurwa, kierownicę mi wyrywa z rąk, blядь.
Więc wracamy do domu, a potem dla was standardowo na filmie to chwila, a my realnie złapaliśmy się jakiś tydzień później, aby na tyle co wiemy trochę opowiedzieć o autku, postrzelać z wydechu. Wiadomo, niech rzuci kamieniem samochodziarz, który tego nie lubi. Dobra, przyznam się, ja nie lubiłem, ale jak widać zmieniło się to diametralnie. Jak chwilę pochodzi, to ja mu trochę dam. Także już pojeździliśmy kilka dni tym autem. Jesteśmy w pięknym miejscu w Białymstoku, które już niedługo pewnie nie będzie takim pięknym miejscem, bo tu mają się zabudować jakimiś fabrykami. Ale póki co korzystamy. Inni ludzie też korzystają, tam chłop sobie wymienia opony. To jest przed chwilą ludzie jakimiś skuterkami jeździli, rolkami, nie wiadomo co. Fajne miejsce. Macie to u siebie? Masz to w Polsce? Tak. Dobra. Z zewnątrz zmienił się samochód jedynie wydechem, w sensie końcówki. Tak, poza tym to wygląda jak seria i o to chodziło, żeby to był taki sleeper, nie? Taki kurwa sleeper. No kurwa średni sleeper. Ogólnie porównywałem do tego seryjnego wydechu i on wcale nie jest dużo większy. No tyle? Serio? No on nie jest dużo większy, tylko tak, tamten miał taki rant. Tak, był gruby. A ten jest taki A ostry, ten jest nie? wąziutki. I to się wydaje, że ta dziura jest większa po prostu i to tak tym się różni, ale no wydech musiał być zmieniony i tak jak pewnie widzieliście na ujęciach, drze pizdę, ale tej pizdy drzeć też nie musi, bo można go sobie zamknąć, jak się zamknie to w ogóle zrobili tak, że jest cichszy niż seria, bo co ciekawe, jak mierzyłem ten wydech seryjny, na seryjnym motorze, na seryjnym wszystkim, to kurwa i tak nie spełniał norm. Teraz został poprawiony, że spełnia. Albo w chuj nie spełnia. Ale to wiadomo, to po torze, a nie po drogach, nie? Chociaż z toru też by wyjebali. To nie wiem. Ale tak musi być, no bo jakby nie da się tego poweru wyciągnąć. O, jeszcze ciekawą opcję odblokowali, to musimy wsiąść do środka. Jak mamy w tym aucie tryby jazdy, zmieniane tym przyciskiem, tutaj, o, i to się zmienia, no to w serii jest zawsze normalny, sportowy, tor wyścigowy i drift. A mi Odblokali. odblokowali dla jego. A mi odblokowali 5. tryb, który się nazywa dostosuj. Nie jest to jakaś innowacja, bo to w takich BM-kach czy Audi to jest standard, że można sobie dostosować tryb. Nie wiem w ogóle skąd to jest, bo to było ukryte w tym aucie i z tego co ja kiedyś oglądałem filmiki z tym autem jeszcze przedpremierowo. W ogóle ja obejrzałem tyle razy, co pierwsze części Szybkich i Wściekłych. Tak bardzo mi się ten samochód podobał. Także miłość od pierwszego spojrzenia. Obejrzenia. To możliwe, że na poziomie projektowania tego auta, kiedy one już było gotowe i oni dostrajali te tryby, jak one mają te główne tryby wyglądać, to właśnie mieli ten jeden tryb dostosuj, którym sobie tam żonglowali jacyś tam kierowcy testowi po prostu i ustawiali te wszystkie poszczególne tryby, jak to ma wyglądać finalnie. Potem jak sobie już te tryby ustawili, to tego schowali, ale nie usunęli i da się go odblokować i to jest fajne, że z poziomu komputera możemy sobie teraz ustawić, jak chcemy, żeby na tym trybie chodził nam silnik, czyli w sumie silnik to ja bym to nazwał bardziej reakcja na gaz. Jak ma reagować na gaz? Jak jest ten normalny, no to on jest taki powolny, taki miękki, jak jest sportowy, to tak fajnie od razu reaguje. Układ kierowniczy to jest zajebista sprawa, bo właśnie mi zawsze brakowało w tym trybie drift to, że on był strasznie miękki, bo on miał tam wtedy komfortowe te ustawienie układu kierowniczego. No zawieszenie, czyli sztywność, no i to jest co ważne napęd, bo tutaj mamy tak, normalny napęd, który praktycznie jest przód napędem, coś tam tył się dołącza. Sportowy to jest dołączany 4x4 z większością jakby momentu na tył, jeżeli przód stracił. A drift to jest co ciekawe w tym aucie, to jest stały napęd 4x4. To się niedawno tego dowiedziałem. Stały napęd 4x4, tylko minus w tym jest taki, że dodatkowo mamy z tyłu jakby 100% szperę, jakby taki spaw. Więc mamy stałe 4x4 plus spaw z tyłu. No i to można sobie ustawić do tego trybu, jak tam sobie potrzebujemy. I to jest fajne, bo właśnie w trybie drift on miał ten napęd 4x4, ale bardzo miękką kierownicę, przez co był taki niepewny w prowadzeniu. I teraz można sobie ustawić po prostu jakby stały napęd 4x4 plus układ kierowniczy twardy. I to jest mega. Nie wiem czemu w ogóle usunęli tą opcję. Czy to kurwa każdy inny samochód, no co prawda to jest Ford. Mówimy, inny samochód to marki premium miały taki tryb, nie? Coś takiego odblokowali i to jest zajebiste. O, ESC i układ wydechowy możemy sobie ustawić, czy jest sportowy, czy normalny. Nie wiem, czy to przy tych modach, które teraz mamy, to cokolwiek zmienia. A nie, zmienia. Mówili, że przy tym sportowym jest większe popsy. Czyli ogólnie miało wyjść w tym samochodzie tak, żeby on był jak najbardziej zbliżony wizualnie to przede wszystkim do serii, ale też w obsłudze, żeby nie był jakiś skomplikowany, że musimy kurwa z 10 kompów, tu jakieś przyciski nie wiadomo dodatkowe dorobione, tylko żeby on był dalej seryjny, tylko po prostu mocniejszy. I tyle. I tak wyszło. I to kurwa zajebiste. Jeszcze nie mogę tego wyczuć, ale mam nadzieję, że wkrótce to wyczujemy. Gdzieś zabierzemy na jakiś tor, z tego też na pewno będzie filmik. Jedyne dwie zmiany w tym samochodzie po przeróbkach
Pilocik Pilocik do wydania. i zielona kosteczka. W związku z tą kostką mamy też możliwość sterowania tego z telefonu, ale wcale nie musimy. Możemy z kierownicy, cokolwiek, z trybów, możemy sobie sterować mapami, launch controlem. Z ilu obrotów strzelamy sobie z launcha, chociaż nie wiem, szkoda sprzęgła, nie wiem czy w ogóle będę z tego korzystał. Może zaraz przetestujemy i to pewnie półośki pierdolną. No, a Pewnie będziemy kontroler- daleko od domu, tak. jak to zwykle bywa. Tak, kontroler boostu. A, można sobie sprawdzić, czy jakieś błędy w silniku są, jakiś performance analyzer, to można sobie odpalić test 0-100 albo 1/4 mili. Nie umiem jeszcze ruszać tym autem, więc nie sprawdzimy, znaczy sprawdzimy w przyszłości na pewno, ale jeszcze nie sprawdziliśmy, jakie są czasy, a myślę, że to dużo osób ciekawi. Wyczuć nie mogę do końca, bo sprzęgło jest zupełnie inne. Jak w serii jest jednotarczowe z dwumasą, to teraz jest jednomas i dwutarczowy. Z tego, co mi tłumaczyli, to jedna tarcza to jest taka zwykła, pierwsza, a druga to jest taka spiekowa, czyli coś takiego jak w amatorskich rajdówkach, można to powiedzieć, więc to sprzęgło jak zaczyna łapać, to tak do 50% łapie tak daily, tak fajnie, a potem nagle jest taki przeskok tak praktycznie na 100%, taki dosłownie mały ruch dzieli go od 100% tego sprzęgła, więc tak to działa i trzeba to wyczuć. Daj mu. Jeszcze nie. Trochę stał zimny. To są delikatne silniki. Mimo tych wszystkich przeróbek, to jest dalej EcoBoost. To jest silnik, który, żeby dobrze działał, to trzeba o niego dbać. Tak do kwadratu. To nie jest TB58 czy coś, że to tak lat debili silnik. Znaczy nie, no to zajebisty silnik. Tylko chodzi o to, że nie trzeba obsługowo go tak ogarniać. To tutaj trzeba dbać o wszystko. Ło! Kurwa, jaka miejscowa, jaki spocik. Kaszlaczek. Kurwa strzela lepiej niż Focus. Kaszlaczek pojechał. Pojebane to jest. To lepiej. Ja pierdolę. A i w ogóle jakieś nocne przebitki jeszcze do tego filmu musimy wrzucić, żebyście zobaczyli jak to wali ogniem z wydechu, bo napierdala. No może takie, ale marchewy są nie takie kurwa, ale takie, nie? Są marchewy. Zderzak nie będzie roztopiony. Nie, takie kulturne i one nie są takie, że się jarają jak w GTR-ze, tylko dosłownie jest takie... Pojebane. Pojebane Jak to fury. kurwa na Ecomasterze jakimś. Następny projekt. Seicento. Kurwa, tylko tę klatkę wpierdolić, bo strach. Turbo stare z Focusa do Seicento. Ja pierdzielę. Pa, teraz się wycisza. No jest kulturka, zobaczcie jak na cichym ładnie brzmi. Tu nie zatka ucha. Będzie trzeba zabrać to auto na pewno na tor, żeby mnie w ogóle wyczuł. Ale, co najciekawsze, następny filmik, jaki będzie, w ogóle będzie dużo filmów z tym autem, to będzie z reakcji. Reakcji na przyspieszenie, może ogólnie na jazdę tym autem. Przede wszystkim was. Więc musicie obserwować Insta, bo to będzie dość spontaniczna akcja, pewnie z dnia na dzień. Damy znać, gdzie się łapiemy, co i jak robimy. No i was przewieziemy. Ja już pokazałem swoją reakcję na TikToku, także zapraszamy tam też. Było grubo, było grubo. Przy okazji odwiedziliśmy też finał akcji Gigafury. Z backstage'u tego eventu też będzie oddzielny film, więc klikaj suba z dzwonkiem, a tymczasem krótka reakcja detailera na głośnego Focusa z Podlasia. Bez kitu głośny. Czy może chcesz overreacting jak ekipa? Ale bardzo, ale on brzmi! Ja pierdolę! Jezu, to jest najgłośniejszy Focus, jakiego słyszałem! A słyszałeś coś innego? Nie! To jest pierwszy Focus! 10 zł. Takie reakcje to jest oddanie. Jest tu gdzieś bankomat? Znów w plecy. Ładnie, trochę jakby pan stał na blachę, ale... Ale jak się zamknie, to jest 89 dB, jest kurwa cichszy niż celi. A jak się wyłączy, to w ogóle jest przyjemnie. A zapierdalaj. A potem jak te ryby chodzą na, wiesz, na obrotach. Zegarek mówi, że jest za głośno i dzwoni po policję. Halo? Ej, zostaw kurwa. Nie, ładnie brzmi. No fajne. Czemu tak być, bo przelotów nie było Na wystarczająco. początku to wszyscy słyszą i te zwierzynę głosisz To właśnie chodzi niż jak koń tupta. i piprowników z lasu tu pędzasz. To dla mnie się podoba. Dla jego też się podoba. Wracamy do studia.
Przenosimy się dalej o kolejny jakiś miesiąc, kiedy złapaliśmy się na krótką recenzję auta z osobą, która między innymi była kiedyś rajdowym mistrzem Polski, ale przede wszystkim jest wielkim fanem motoryzacji i osobą, która aut tego typu przejeździła sporo. Sam też posiadał takiego Focusika, próbował też w jakiś sposób mechanicznie go poprawiać, więc na pewno zwróci uwagę na coś, co mogło nam umknąć. Dzisiaj więc zobaczymy, jak zareaguje na mój egzemplarz. Mowa oczywiście o Pawle, którego możecie znać pod nazwą rajdowy Felix. Cześć. Ja bym chciał, żebyś ty się dzisiaj tym przejechał i powiedział, co sądzisz, tylko. Ja myślę, że ty się znasz na tym aucie tak samo jak i ja, bo ja wolę auta motorsportowe, a to jest totalnie specyfikacja do daily. Streetowa może. Dlatego to jest Chcesz street. sprawdzić, tak? Chcesz dać mi samochód? Chcesz sprawdzić, Ja czy chcę, to żebyś było... ty po prostej się przejechał po prostu. Po prostej jeżdżą, słuchajcie, po prostej jeżdżą szybkie samochody, a po zakrętach jeżdżą szybcy kierowcy. No tak. To kiedyś Hołowczyc powiedział. Więc Tak. jakby Ja mam Honda Civic, to więcej o tym. zapraszamy i jedziemy. Chodź, Jedziemy. Nie ma czasu. Ziemniaki, Jedziemy, ziemniaki z tych... Zapraszam. Chodź. Dobra, zobaczymy to. Ty znasz ten samochód, nie? Twoje. Ogólnie mapy już włączyłem, wszystko włączyłem, tylko Wszystko jest coś tam zagadał delikatnie. dobrze. Dobra, uważaj. Jesteś? No. I poprawka na hamulce, bo są takie końcówka jest ich. Przegazówki robi jak wiariście. Widzę właśnie. Chciałem ci powiedzieć, ale fajne. Ja bym tutaj shifter zrobił, bo za Nie? długo zmienia się biegi, wiesz? Patrz. Widzisz jak długo trwa? Bardzo ładnie przyspiesza. Szybkie auto. Na wprost. Póki co. Ale wiesz co, on ma... Jak chcesz, możesz zmniejszyć mapę. Naprawdę ten samochód jest idealny po zakrętach. Naprawdę Jest. mi naprawdę po moich Lancerach to był jeden z bardzo dobrze prowadzących się samochodów. A jeden przegazówka faktycznie. Świetnie, przyspiesza ładnie. O, weź tak spróbuj sobie z niskich, z trójki na przykład, w sensie z niższych i zobacz tą turbodziurę, jak ci wklepie gaz. No gdzieś coś takiego. Nic, już. No. Jest turbodziura, ale jak idzie od zera, to wtedy już jest git. A ja sam zrobiłem teraz. Ja sam teraz zrobię. Faktycznie daje się we znaki to, że jak zmieniasz bieg jest bardzo długo. Czas zmiany biegów jest długi, wypada ci poza moment obrotowy całe to zamieszanie, czyli wypada ci moment obrotowy. Przydałaby się sekwa albo jakieś Tak, coś. on powinien mieć bach. Widzisz, i wypada ci Tak. ponad 4000. 4,5 tysiąca Otóż ci to. wbija, nie? A tak jest okej. Wiesz, faktycznie po zakrętach, jakbyśmy chcieli kajotę zrobić, to masz bardzo wystrojony, no zdecydowanie inaczej wystrojony. Powinien być ten samochód, nisko powinien brać wszystko. No, ale Czyli to takie mniejsze turbo, bo to jest Garrett. Tak. Duży Garrett. Ale ogólnie, kurczę, mi foka naprawdę i dla mnie i dla Tęsknisz. mojej... Tak, Tęsknisz. jest samochód naprawdę pizdziec. Kurde, ale by pojeździć. trzeba kupić znowu fajnie. Po co ty mi dałeś przejechać? A podobno ze Stanów za 4 dychy idzie ściągnąć teraz. Tak? Tak. Klikam dzisiaj. Zawieszeniowo jest tylko dylemat, bo trzeba było parę rzeczy porobić w aucie, żeby zawias był i potem wiesz, ala przegrzewanie, ale wiesz, te wszystkie rzeczy to też jest 1 000 000 złotych. No, Ale zapierdala. Strach jeździ. bardzo, szczególnie. nie, bardzo. Ten moment nie jest jakimś ciosem takim, że wiesz, jest bach, bum, Tak. i wiesz, i co tu się dzieje, nie? Mimo tej turbodziury ona jest taka... Ale naprawdę bardzo fajnie. Ale nawaliłeś 91 tysięcy. Napierdolę. Znaczy, ten silnik to ma jakieś 3000. Ale fajnie, powiem Ci, że do ogarnięcia i nie jest jakiś brutalny taki, że o Jezus Maria, nie dasz rady nic zrobić, bo tak Ci wstaje ta turbina. Jest do ogarnięcia i naprawdę, tylko kurczę, żeby ten short shifter był. Albo sekwa. A No, mówią, ale że poczekaj, DSG robią. No ale nie, no sekwa nie, bo sekwa to wiesz, no już po mieście nie No pojeździsz. nie. Ale jak... Ale to tak. Ale spróbuj gdzieś
skołować ten short shifter, żeby to zrobić, bo to będzie tak, że przerzucanie Racja, biegów no. będzie krótsze. Bo tutaj niby masz tą moc teraz do setki, to może być mocne, ale nie z tym, nie? To jest... Ale nie z tym. No tak, bo widziałeś, Ale jakby to było dobrze, to myślę, że okolice tam wysoka trójka. ale wtedy była, trzeba no. byłoby zobaczyć, czy skrzynia by nie klękła, że zaraz wiesz, trzeba byłoby... Na pewno wyklękło, dlatego nie zmieniam półosiek, jak chcę, żeby półośki jebały. Także Taka sytuacja, wiesz co chodzi. wszędzie motorsport kosztuje. I tym akcentem przechodzimy do ostatniej części tego filmu. Znajdujemy się we Wrocławiu na Red Bull Speedways. Swoją drogą z tego wydarzenia będzie wkrótce oddzielny film, więc subskrybuj z dzwoneczkiem, aby cię to nie ominęło, bo event był naprawdę potężny. W międzyczasie czysto spontanicznie porównaliśmy sobie dźwięk i głośność wydechów. Ale jest przyjemny. Lewcio powiedział, że jest głośny. Nie jest głośny, ale nie jakiś turbo głośny. Ale jest przyjemny w głosie, w dźwięku. Trochę brzmi, nie? Jakaś taka MK, Jak M2, no. Jak M2 taka. Zajebisty. Dużo głośniejszy jest niż wtedy, co jeździliśmy. Od serii też się różni, chociaż one w serii dobrze A jak zamkniesz, to w ogóle Zetor bez tłumika. ale fajnie brzmi. Trochę też do Typera Co wygada? Ciszej niż seria. Tego się nie spodziewałem. Jakim cudem? Te klapy są jakieś z uszczelniaczem? Wykrywacz policji. Kurwa, ktoś tu musi być z policji. Ja nie. Coś mi tu śmierdzi. Dobra, bileciki do kontroli, mandaciki. O nie, kurwa. Ciekawe, czy jest głośno od Mustanga Goovera. Było kilka aut w moim życiu, takie, które słyszałem, takie, że trzeba było zatykać, wiesz, uszy. Możemy sprawdzić. O, idealnie. Kurwa, to nie ja. Czekamy na ciebie. Porównanie robimy. Mam wyjąć decybelowy? No pewnie. No to dawaj. Dzień dobry. Siemaneczko. Wy się witali, czy Nie, dzisiaj nie. Cześć. Jesteśmy ciekawi, który głośniejszy. Masakra! To jest inny level, nie ma się co oszukiwać. Ale pokazuje tak 123 On pokazuje Bo strzałach nie ładnie, nie? do 28 mam około. A, no tak Plus minus, nie? Nie, on ma więcej. Na pewno. Odczuwalne ma na pewno więcej. Na pewno, no. Ja Uważajcie. ci powiem, że wygrałeś, nie? Ale... Masakra. Bolą uszy normalnie. Ale te turbo w chuj, naprawdę tak wyciszyło, bo waliłem 140 coś decybeli wtedy. Ile? 140 coś. Tak, tylko jak się, on dalej pluje. Bez świec? No bez. On świecy. dalej pluje, tylko musi się w chuj nagrzać, nie? No i tak samo jak Focus. Tak, Ja tak samo. Tak samo jak Focus. Bez kitu! 120 w piku. A to jest ten sam, co w Mustangu 2.3. Wiesz, trochę przerobiony, No tak, to się no wiadomo, ale seryjnie jest 2.3 pod Mustanga. Tylko, że tu jest blok 2.0 ze steka rozwiercony do 2.3, bo te Tak. seryjne 2.3 nie wytrzymują 500+. 500 plus. Teraz jest 800 plus. Słyszałem. No ja nie wiem, to czym szataną. Basowo, no. Wiesz, dogrzał się, on im cieplejszy, to normalnie. Kurwa. Macie. Potem ogniem napierdala, wiesz. Uważaj. Już czarny. Już tego nie zmyjesz. On pluje taką chmurą człowieku jak podlany, że normalnie takie potem czarny. Krople czarne, nie? Ale u mnie też czasem puści. Nie, normalka, no. Ale jest głośno, no. Ale tamten głośniejszy. Tamten ma takie wyjący, a ten taki basowy trochę bardziej. Trochę jak bęka brzmi, jak jakaś O, emka na tak, przelocie, nie? To możemy
wyjechać gdzieś po Wrocławiu. No, Ja nie tutejszy, ja się boję. Ja też nie. Ja z Jeleni. Dlatego dobrze, jutro nas nie ma. No, Przepraszam. Ja tu kurwa nie stoję, bo się boję. Ty to on ma na wolny tyle, co na zamkniętych klapach. Jak pizda dostaje. 87, więc spoko. Dobra, Tak lekko klepniemy. rozgrzewka, wiesz. 122. Serio? A było stary 2500 obrotów. Możliwe, że on jest mocniejszy. No na sonometrze, bo kurwa w realu to nie chuj. u mnie tak wyje takim kurwa wściekłym. Nie wiem, bo tu jest tak pasowo przyjemnie jeszcze. Ale ja nie wiem, czy on już czułości po prostu nie gubi. No może przy tej- być, przy tej może głośności, bo to tak napierdy, tak kurwa. Mocno. Nie no, chyba głośniej niż Mustang. Głośniej niż Mustang. Ale jest no nie przyjemniej niż Mustang. Mustang kuje w uszy po prostu, a tutaj jest tak... Boli trochę, ale nie aż tak mocno. Dziękuję. Nie ma za to serio. Jeszcze nie do końca taki rozgrzany. Co? No. Jak się nagrzeje układ wydechowy, to jeszcze jest... Kto nagrzał? Kto podpalił? Nie, ale przyjemnie. A te LS-y fajnie chodzą. Fajnie chodzą. No i Muswander, nie? Ty, a jakby zalać mu etanol? Kurwa. To może być dobre. Mogę z wami zdjęcie zrobić? Oczywiście. Spoko. Nie, tam jest specyfik, to jeszcze wiesz, fabrycznie zapakowany. O, to my chyba kolegów musimy poczęstować naszym trunkiem z Podlasia. Ale to etanol do samochodów, to szkoda. Widzieliście jak driftowóz na tym chodzi? Stary. Ty chyba z hajnówki. Ja nie, ale wiem co jest hajnówka. Etanol. Etanol z hajnówki, pozdrawiam.